Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. W tym materiale omówię grę Callisto Protocol. Poruszę też kwestie związane z fabułą, grafiką, mechaniką, klimatem, strachem i zastanowię się, czy gra zasługuje na słabe oceny, jakie ma na Steamie, na przykład 65%, czy jednak jest to zaniżona ocena tej gry. Zacznijmy od przybliżenia historii. W grze wcielamy się w pilota statku transportowego o imieniu Jacob. Grę zaczynamy od standardowego scenariusza, czyli atakują nasz statek, statek zostaje uszkodzony, my walczymy o przetrwanie, po czym rozbijamy się na księżycu Callisto. Z miejsca wypadku wyciągają nas strażnicy z więzienia Black Iron. Niestety w następstwie nieporozumień oraz protokołów związanych z tym miejscem, nasz bohater zostaje w nim uwięziony. Jacobowi zostaje wszczepiony implant identyfikacji więźnia, który będzie pełnił rolę naszego interfejsu, który będzie mówił nam o stanie naszego zdrowia. Oczywiście po naszym przybyciu w więzieniu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Udaje nam się wydostać z naszej celi i zaczynamy podróż przez całe więzienie. Podczas przemierzania gry możemy natrafić na dane biograficzne, bardziej lub mniej ukryte. Dane biograficzne pozwalają nam bardziej zapoznać się z historią tego miejsca. Możemy je też zdobyć poprzez wyciągnięcie implantu z martwego ciała. W miarę przemierzania księżyca Callisto będziemy napotykać na hologramy, które będą opowiadać nam o historii tego miejsca. W grze występuje też wiele cutscenek, które opowiedzą nam o historii tego miejsca, wyjaśnią nam, co tutaj się wydarzyło oraz kto za tym wszystkim stoi. Im bardziej wchodzimy do więzienia, tym mroczniejsze sekrety odkrywamy. Dowiadujemy się także o własnych tajemnicach. Gra wizualnie prezentuje się bardzo dobrze, na pewno lepiej niż podstawowy Dead Space. Widać tutaj dbałość o szczegóły, level design jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Lokacje bardzo dobrze oddają klimat surowego miejsca spustoszałego przez epidemię. No ale żeby nie było tak kolorowo z tym level designem, to niestety twórcy wprowadzili najgorsze z możliwych rozwiązań, czyli przeciskanie się praktycznie przez każde miejsce, przez całą grę. Jest tego tak sporo, że jakby zlicząć to wszystko, to chyba z 30 minut się przeciskałem przez całą grę. Keep moving forward, Jacob. Danny's condition is worsening. You must go faster. Just hang on. I'm coming. One eternity later. Przejdźmy do kolejnego znienawidzonego przez graczy systemu, czyli system walki. Gra już na starcie stawia przed nami ścianę w postaci uników i obrony. Na początku jest to bardzo mocno uciążliwe, jeżeli nie zrozumiemy całej mechaniki. Na szczęście gra daje nam możliwość zabijania potworów poprzez cichą eliminację, lecz wymaga to od nas dobrego zaplanowania. W późniejszym czasie zdobywamy też rękawicę kinetyczną, która pozwala nam ciskać przedmiotami oraz przeciwnikami w różne elementy otoczenia. W grze możemy korzystać także z broni palnej, to jest pistoletów, karabinów oraz strzel. Podsumowując, jeżeli dobrze nauczymy się walczyć bronią białą i plus korzystać z rękawicy kinetycznej i broni palnej, stworzy to z nas całkiem dobrą maszynę do zabijania. W grze motyw uzbrojenia podobny jest do tego co z Dead Space, z tą różnicą, że my możemy ulepszać tylko i wyłącznie bronię oraz naszą rękawicę, a kombinezonu już nie. Nasze uzbrojenie ulepszamy nie na stole warsztatowym, tylko w drukarce 3D. Ulepszanie naszego uzbrojenia oczywiście kosztuje nas kredyty, które możemy zdobywać z ciał martwych potworów, skrzynek oraz poprzez sprzedawanie różnych elementów. Unauthorized use of this print will be noted on your work record. Remove item from print assembly. Na koniec zostawiłem najważniejsze pytanie. Czy gra jest straszna, skoro jest to horror? Uważam, że jest to kwestia indywidualnego podejścia oraz odporności na strach danej osoby. Gra zawiera bardzo dobrze skonstruowane mroczne lokacje, elementy gore i też kilka straszaków. Ale czy te wszystkie elementy razem wzięte sprawiają, że gra jest straszna? Uważam, że nie.
Te kilka straszaków nie było w stanie mnie tak mocno wystraszyć, żebym cały czas był przerażony. Lokacje może i bardzo dobrze są skonstruowane, ale są zbyt jasne, nie trzeba używać co chwilę latarki, tak jak w Dead Space'ie, i nie czujemy tego ciągłego strachu, że coś nam zaraz wyskoczy z wentylacji czy zza rogu. Podsumowując, gra bardzo mocno przypomina serię Dead Space z minimalnymi różnicami w rozgrywce. W Callisto moim zdaniem mamy większy nacisk na walkę wręcz, która niestety na początku jest toporna. Kiedy już to ogarniemy, to jesteśmy naprawdę w stanie się świetnie przy tym bawić. Fabularnie nie jest źle, historia jest nawet całkiem spójna i ciekawa, ale scenariusz jest oklepany, czyli standardowo nasza postać rozbija się na planecie, zabija wszystkie potwory i zostaje bohaterem. Jeżeli chodzi o klimat i strach, to klimat jest jak najbardziej zachowany. Czuć go w tych obskurnych miejscach, twórcy jak najbardziej się postarali. Natomiast jeżeli chodzi o strach, to niestety nie czuć go w tej grze aż tak bardzo i gra nie jest aż tak straszna, na jaką mogłaby wyglądać. Jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, to uważam, że cena regularna jest zbyt wysoka do tego, co gra nam prezentuje. Ponad 250 zł za plus minus 10 godzin rozgrywki i to przy dokładnym szperaniu wszędzie to stanowczo za dużo. Dlatego warto poczekać na jakąś sensowną promocję. Natomiast gra nie jest aż tak słaba, żeby zasługiwać na tak słabe oceny, którymi jest bombardowana. Więc śmiało polecę wam tą grę, ale jako gatunek akcji z elementami horroru, a nie jako sam horror, gdyż na ten gatunek nie zasługuje. To tyle moi drodzy ode mnie, więc trzymajcie się i do następnego. Hejka, cześć!